Mexico City. Zobaczmy, no jest wysokość 2200 metrów. Nie dość, że ilość lądu jest mniejsza, to jeszcze powiedzmy no 30 milionów ludzi na to miasto. Więc po prostu same spaliny powodują, że zobaczmy, jest przechwytactwo. Tak wygląda miasto Meksyk za panowania Azteków. Oczywiście to się wtedy tak nie nazywało, to była wyspa na jeziorze. Teraz to jezioro to jest cała powierzchnia Meksyku. Jest niesamowite, 80 km długości miało to jezioro, zostało zasypane, co oczywiście skutki czego są, gdzie powiedzmy teren jest niestabilny, pomijając jeszcze sejsmicznie niestabilny. Zobaczmy, tutaj tak wyglądało to najważniejsze miejsce za Azteku. Proszę zobaczyć sobie, tutaj ta największa piramida. W tej chwili był pałac, później oczywiście był pałacem gubernatora za czasów hiszpańskich. Z strony tej właśnie piramidy największej. Tutaj właśnie to miejsce najbardziej z tymi kamienne było tylko na środku, natomiast dalej mieliśmy zabudowę drewnianą. Może zobaczmy, tutaj jest to, co patrzyliśmy w muzeum. Widzieliśmy tam makieta, prawda? I to są te piramidy, to jest centrum miasta, które było zanim przybyli tutaj Hiszpanie. Ta piramida, którą widzieliśmy, taka najwyższa, która miała 65 metrów, jeszcze za czasów Azteków, w tej chwili, zobaczmy, ona powyżej powierzchni ma gdzieś około 10 metrów i wszystko zostało rozebrane i zobaczmy, gdzie to wszystko jest. Zobaczmy sobie tutaj, tu jest katedra, tu to wszystko zostało rozebrane. Tak to wszystko wygląda w tej chwili. Zobaczmy, jak wygląda wszystko po prostu się tutaj zapada. Umówmy się, to poza tutaj tymi piramidami, tak? Przypomnijmy sobie, było centrum i były takie domy, ale one były powiedzmy drewniane, nie były murowane, ale generalnie była to wyspa na jeziorze, tak, która stanowiła tą osadę. Czy to miasto, 250 000 ludzi to tak naprawdę stanowiło miasto. Później zasypano, Hiszpanie zasypali to jezioro, ale ono ma swoje jakieś dopływy i zobaczmy, to wszystko się zapada i to, co oni tutaj budują, to cały czas gdzieś tam, powiedzmy, tu jest słynna restauracja, która wygląda, po prostu tak. Tak, widzimy, tutaj z boku jest
też zakrzywiona i tak naprawdę Mexico City to mamy po prostu cały czas zawalone budynki. Znaczy, przepraszam, zakrzywione, chociaż tutaj na przykład mamy miejsce po zawalonym budynku, prawda? I tutaj też jakieś prace archeologiczne w tej chwili się toczą. O, tutaj zobaczmy tutaj, jak wygląda ta katedra, ta najstarsza część tej katedry. Zobaczmy, jak to wszystko się zapada, jak to wszystko jest pokrzywione. To jest miasto, które się zapada. Zobaczmy, tak wygląda katedra. Wszystko wzmacniane linami, żeby nie runęło. Tak jest tutaj. Zobaczmy, jak tutaj są te wsporniki wszędzie. To jest ta najstarsza część katedry. Zobaczmy, jak to wygląda. Stąd też katedra jest krzywa. A tutaj jest Pałac Prezydencki. Tutaj był wcześniej Pałac Władców Azteków. Zobaczyć, tak wygląda. Zobaczmy, jak tutaj od osi jest odchylony również ten Pałac Prezydencki. Niesamowite to jest, jak to wszystko opada. Jak to miasto się zapala. Zobaczmy, tu kolejne budynki przechylone. To wszystko jest po prostu krzywe. Krzywe miasto. Nawet tutaj. Zobaczcie, ten budynek jest wygięty z kolei w tą stronę, tak? Tak bardziej do przodu jest. Fundacja Hendes. Wygięty jest bardziej tak. Wszystko jest krzywe. Wszystko. Zobaczmy, ten kościół też tutaj jest taki przechylony. To ja krzywo nie kręcę, tylko ten kościół jest tak krzywy. Zobaczcie. Jaki jest poziom kościoła? A jaki jest poziom ulicy? Zobaczmy, jak się zapadł w ten kościół. Ja jestem w kościół Franciszkanów. Zobaczmy, jak jest pochylone. Tutaj są stabilne grunty. Zobaczmy tutaj, jak budynek jest. Zobaczmy, jak wygląda. Zapadło. Jak tutaj cała konstrukcja jest zapadnięta.